Cześć kochani, Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia, następna audycja. Dzisiaj może być troszeczkę taka przydługawa, ostrzegam, ale myślę, że warto, żebyście się tym zapoznali. O czym dzisiaj będziemy mówić? O bardzo ważkiej sprawie, o tym, co nam przygotowano na 2020 rok, 21 pokłosie tego wszystkiego. Wracamy. Wracamy do tego wszystkiego, chociażby niektórym z nas się wydawało, że ale to było już, tego już nie będzie i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, historia kołem się toczy i bardzo często jest tak, kiedyś wiele lat temu ukułem takie powiedzenie, takie zeszło do mnie, że historia uczy ludzi, że historia nas niczego nie uczy. A więc sami rozumiecie, o co chodzi. Do dzisiaj w dalszym ciągu jest masa z jednej strony ludzi, delikatnie rzecz ujmując, bardzo nieświadomych, którzy za wszelką cenę w dalszym ciągu będą mówić, że taka osoba jak ja, na przykład Janusz Dąbrowski, to jest foliarz, płaskoziemca przy okazji i tak dalej, że ja tu wierzę w jakieś spiski, niespiski i tak dalej. Są tacy. Jest coraz więcej ludzi, którzy są świadomi, którzy wiedzą, że zostali oszukani w bezczelny sposób. To, co przedstawiano nam w mediach, dodajmy, mediach, N w środku wielka litera, polskich, zagranicznych, te obrazy z Włoch, chociażby te tysiące trupów utopionych imigrantów, przedstawiane jako ofiary oczywiście tej strasznej choroby COVID i tak dalej, i tak dalej. Tak, ona istniała, oczywiście istnieje, ten wirus istnieje. Teraz pytanie, gdzie wyprodukowano, kto go wyprodukował, gdzieś podobno zdechły nietoperz na targu w Wuhan, w Chinach i tak dalej, i tak dalej. Bzdury nad bzdurami, to wy świadomi wiecie. To poskutkowało tym, że oczywiście paniczka, wykorzystały to wszystko władze różnych krajów, szmaty na twarzy, które przed niczym nie chroniły. Ja wielokrotnie mówię, słuchajcie, oprzęt, jedno oczko tkaniny jest 1000 razy większe od wirusa. Wirus to jest cząstka o wielkości rzędu 120-150 nanometrów. 1 nanometr to jest 1 miliardowa metra, a oprzęt tkaniny, nawet bardzo gęstych tkanin, to jest 1000 razy większa przestrzeń, po prostu oczko. To tak jakby chronić własne podwórko przed komarami, ogradzając go zwykłą siatką ogrodową. Zwykłą siatką, o takich wielkich oczkach i tak dalej. I tutaj lekarze ciągle oczywiście, nie wiem, nieświadomi, głupi, którzy maseczki, przed czym te maseczki miały chronić i tak dalej. Oczywiście szczypaweczki, cudowne eliksiry i tak dalej, ale to wszystko, kochani, było przygotowane znacznie wcześniej. Znacznie wcześniej, wy wiecie już doskonale. Zaraz będziemy o tym mówić. Zaraz wam przedstawię 4 głównych bohaterów tych wszystkich przygotowań. To, co robię, ta audycja, to jest na bazie artykułu zamieszczonego w Politico, prasa włoska, gdzie dziennikarze tego publikatora przez 7 miesięcy przeprowadzali dziennikarskie śledztwo bardzo dokładne na całym świecie, mając swoich po prostu przyjaciół, sojuszników. I ten artykuł po prostu zapozna was z treścią tego, co odkryli ci właśnie dziennikarze, ale najpierw przedstawię wam 4 głównych bohaterów. Zanim to zrobię, to od razu z góry poproszę. Słuchajcie, tych jeszcze trzech, którzy nie zasubskrybowali na początku audycji, kliknijcie subskrypcję. Nie zapomnijcie później o lajkach. Nie zapomnijcie później o komentarzach i tak dalej. I nie zapomnijcie o dzieleniu się tym z ludźmi, tym linkiem do tej mojej audycji ze swoimi znajomymi, bliskimi, zwłaszcza z tymi, którzy nadal nie wierzą w to, że zostali bezczelnie oszukani, co skutkowało ponad
wymiarowymi zgonami. W Polsce około chyba 250-240 tysięcy ponadwymiarowych zgonów. Jakoś tak się stało, że chyba w 2021 roku przekroczyliśmy 500 000 zgonów, a wcześniej to były zgony na pograniczu 350-370 tysięcy. To skąd to się to wszystko wzięło? I tak dalej. I praktycznie wszystkie zgony to był COVID, COVID, COVID. Powiem tylko tyle, że mój wujek, mój ojciec chrzestny, brat mojej mamy zmarł mając chyba 97 lat na zawał serca i został pochowany nago w worku. Oczywiście, co napisano w papierach? COVID. Jego córka, moja siostra wujeczna, nie chciała ciągać się już po sądach, po prokuratorach. To było w tym czasie akurat, kilka lat temu. Machnęła już na to rękę. Tylko tyle, że włożyła jeszcze na ten worek zawierający ciało mojego wujka marynarkę. To uprosiła, żeby można było położyć mu. I to wszystko. I tak umierali ludzie, wielu naszych bliskich, wielu naszych znajomych, sami, w samotności w ogóle. To była tragedia. Powstała nowa choroba, naglica. Nagle zmarł. I dalej ta naglica zbiera obfity plon. Nagle umierają 30-paro, 40-paro, 50-paroletni ludzie. A więc, kochani, przechodzę do rzeczy i najpierw krótko, bardzo króciutko, postaram się przedstawić czterech głównych bohaterów tego artykułu, tej naszej audycji. Udostępniam ekran i najpierw, kochani, weźmiemy pod uwagę CEPI. Tu jest oczywiście linki do tych wszystkich platform. Ja udostępnię, z tym, że momencik, miało tu być po polsku, zaraz zobaczymy. Jeszcze raz będę musiał chyba link podlinkować się, momencik. Miało to być wszystko przygotowane, to jest taka czasami, słuchajcie, złośliwość przedmiotów martwych. Więc momencik, jeszcze raz to zrobimy. Bądźcie cierpliwi, proszę. Sądziłem, że będzie wszystko przygotowane jak potrzeba. No coś tutaj nie wyszło, ale zaraz po prostu zobaczymy. CEPI. Klej, dobrze. I teraz popatrzmy, co tu się pokazuje. A, właśnie, teraz się pokazuje polski. Świat, w którym epidemie i pandemie nie stanowią już zagrożenia dla ludzkości. SEPI, z angielskiego SEPI, pomaga światu lepiej przygotować się na przyszłe epidemie i pandemie oraz przewodzi działaniom mającym na celu realizację misji 100 dni. Misją SEPI jest przyspieszenie opracowania szczepionek i innych biologicznych środków zaradczych przeciwko zagrożeniom epidemicznym i pandemicznym, aby były one dostępne dla wszystkich potrzebujących. Dlaczego istniejemy i tak dalej. Słuchajcie, wyłączam to, bo nie ma sensu. Tylko informuję, że jest taka organizacja SEPI. CEPI w pisowni. Link, jeszcze raz powtarzam, będzie akurat w opisie audycji. Więc momencik, co jeszcze, więc tutaj ja sobie likwiduję. Teraz następna, kochani, potężna organizacja Wellcome Trust, brytyjska organizacja charytatywna z siedzibą w Londynie, powstała w 1936 roku z inicjatywy magnata farmaceutycznego Sir Henry'ego Wellcome. I teraz słuchajcie, w ogóle w 2018 roku Wellcome Trust operował środkami finansowymi w kwocie prawie 26 miliardów funtów, co czyniło go czwartą najbogatszą fundacją charytatywną na świecie. Dobrze. I teraz w marcu Wellcome Trust ogłosiło inicjatywę mającą na celu udostępnienie danych badawczych i ustaleń dotyczących epidemii nowego koronawirusa, wzywając badaczy, czasopisma, instytucje naukowe na całym świecie do zapewnienia szybkiego i otwartego dostępu do wyników badań i danych dotyczących wybuchu epidemii. Rozpowszechnianie rzetelnych danych pomoże informować opinię publiczną o działaniach mających powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Rzetelnych danych. Czy na pewno rzetelnych danych? Słuchajcie, zamykam to. Przedstawiony. Teraz słuchajcie. Gavi. No i tutaj muszę znowu posłużyć się
niestety nowym linkiem. Słuchajcie, momencik, bo tutaj mi nie idzie tak jak potrzeba. Chochliki, dobrze. I teraz posłuchajcie, about our alliance i tak dalej, o naszym sojuszu. Gavi, Sojusz na rzecz Szczepionek, pomaga zaszczepić ponad połowę dzieci na świecie przeciwko śmiertelnym i wyniszczającym chorobom zakaźnym. Wszystko byłoby ładnie, pięknie, gdyby nie to słynne ale i tak dalej, i tak dalej. Realizując misję ratowania życia, ochrony zdrowia ludzi poprzez zwiększanie sprawiedliwego i zrównoważonego stosowania szczepionek, Gavi pomogło zaszczepić ponad 1,2 miliarda dzieci w 78 krajach o niższych dochodach, zapobiegając w ten sposób ponad 20 milionom 600 tysiącom przyszłych zgonów. Zamykam również to. Dalej, jeszcze nie to, przepraszam. O, i tutaj Gates Foundation, Vaccine Development, czyli rozwój szczepionek. Już nie będę tutaj polskiego tłumaczenia wstawiał, w razie czego poradzicie sobie i tak dalej. Oczywiście cała ta Gates Foundation jest skierowana na po prostu szczepienia i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kochani, właśnie How Bill Gates and Partners i tak dalej, artykuł z Politico, ale znowu niestety no, nie wyskakuje mi tutaj automatyczne tłumaczenie, więc ja po prostu muszę sobie inaczej poradzić, czyli jeszcze raz skopiować link. Sorki, że dzisiaj akurat tak wyszło, sądziłem, że to będzie na gotowe, więc to są minutne dzieło, jak to mówią Rosjanie. O, i teraz tłumaczenie polskie mamy, no nie zawsze umiem się posługiwać tutaj tym wszystkim, tymi technikaliami internetowymi. Za chwileczkę już będziemy mieli. Teraz tylko zwiększę czcionkę, obraz, żeby łatwiej to było wszystko odczytywać. Jak Bill, a więc jest to artykuł z Politico, jak Bill Gates i jego partnerzy, ojejku, sorki, reklamy się jakieś włączają. Jeszcze raz przepraszam bardzo. A widzicie, coś przeszkadza. Żartuję sobie. Jeszcze raz polski. Tłumaczymy na polski. Jak Bill Gates i jego partnerzy wykorzystali swoje wpływy, aby kontrolować globalną reakcję na COVID-19 przy niewielkim nadzorze. Kochani, jest sprawa taka, że przygotowania do tej całej pandemii trwały jeszcze przed wybuchem tej pandemii. Tutaj, żeby nie było żadnych niejasności. To, że ona wybuchła, zaczęło się to rozprzestrzeniać, to już było tylko pokłosie zaplanowanych działań. Jeżeli ktoś z Was, bo wielokrotnie o tym mówiłem, oglądał otwarcie olimpiady w 2012 roku w Londynie, to na 8 lat przed tą pandemią pokazano nam podczas uroczystości otwarcia olimpiady, jeszcze raz powtarzam, 2012 rok, pokazano tam na stadionie w Londynie, co z nami zrobią. Nie będę już w tej chwili więcej opowiadał na ten temat, ale wrzućcie sobie na YouTube'a otwarcie olimpiady w Londynie 2012 rok. Mam nadzieję, że jeszcze to nie poznikało. W 1998 roku w Barcelonie była olimpiada, jak dobrze pamiętam oczywiście, i tam już też pierwsze jaskółeczki tego, co będą chcieli z nami zrobić, pokazano. I my byśmy byli kompletnie nieświadomi. A więc dobrze. 4 organizacje ochrony zdrowia, ściśle ze sobą współpracując, wydały prawie 10 miliardów dolarów na walkę z COVID-19 na całym świecie. Jednak brakowało im kontroli ze strony rządów i nie osiągnęły własnych celów, jak wynika z dochodzenia Politico i Die Welt.
niemieckiej, niemieckiego periodyku. Kiedy uderzył COVID-19, rządy świata nie były przygotowane. Rządy nie były przygotowane, natomiast te 4 organizacje i fundacja Billa Gatesa były na to przygotowane. Fajnie, co? Od Ameryki poprzez Europę po Azję odeszli od minimalizowania zagrożenia, zamknęli swoje granice, podejmując nieudane próby powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, który wkrótce ogarnął cały świat. Podczas gdy najpotężniejsze państwa patrzyły w głąb siebie, 4 pozarządowe organizacje zajmujące się globalnym zdrowiem rozpoczęły planowanie walki na śmierć i życie z wirusem, który nie znał granic. Jak wynika z 7-miesięcznego śledztwa dziennikarzy Politico z USA i Europy oraz niemieckiego dziennika Die Welt, nastąpiła stała, niemal nieubłagana zmiana władzy z przytłoczonych rządów na grupę organizacji pozarządowych. Uzbrojone w wiedzę specjalistyczną, wsparte kontaktami na najwyższych szczeblach państw zachodnich i wzmocnione przez dobrze ugruntowane relacje z producentami leków, 4 organizacje przejęły role często odgrywane przez rządy, ale bez ponoszenia przez nie odpowiedzialności. A jak było ze szczypawkami? Czy producenci tych szczypawek wzięli na siebie odpowiedzialność za skutki uboczne? Nie, zrzucili to na rządy. Podczas gdy kraje wciąż debatowały nad powagą pandemii, grupy zidentyfikowały potencjalnych producentów szczepionek i ukierunkowały inwestycje w rozwój testów. Jakich testów? Patyki do nosa, które nic nie wnosiły? Terapii szczepionek. Jakich terapii? O szczepionkach już nie warto mówić. Wykorzystały również swoje wpływy w Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, aby pomóc w stworzeniu ambitnego, ogólnoświatowego planu dystrybucji narzędzi do walki z COVID-19 do krajów potrzebujących pomocy, który ostatecznie nie spełnił pierwotnych obietnic. Chwała Bogu. Te 4 organizacje współpracowały ze sobą w przeszłości, a 3 z nich miały wspólną historię. Największą i najpotężniejszą była fundacja Billa i Melindy Gatesów, jedna z największych organizacji filantropijnych na świecie. Następnie Gavi, globalna organizacja zajmująca się szczepionkami, którą Gates pomógł założyć, aby szczepić ludzi w krajach o niskich dochodach, oraz Wellcome Trust, brytyjska fundacja badawcza z wielomiliardowym kapitałem, pamiętacie, prawie 26 miliardów funtów, kapitałem powierniczym, która współpracowała z fundacją Gatesa w poprzednich latach. Wreszcie istniała koalicja na rzecz innowacji w gotowości epidemicznej, SEPI, międzynarodowa grupa badawczo-rozwojowa zajmująca się szczepionkami, którą Gates i Wellcome pomogli założyć w 2017 roku. Główni aktorzy również. Najważniejsze wnioski. 4 organizacje wydały od 2020 roku na walkę z COVID-em prawie 10 miliardów dolarów. Tyle samo, ile wydała wiodąca amerykańska agencja zajmująca się walką z COVID za granicą. Po drugie, organizacje przekazały łącznie 1,4 miliarda dolarów Światowej Organizacji Zdrowia, gdzie pomogły w stworzeniu kluczowej inicjatywy dystrybucji narzędzi do walki z COVID. Co to było za narzędzia? Szczepionki. Program ten nie osiągnął swoich pierwotnych założeń. Oczywiście w Polsce ile szczepionek się zmarnowało zapłaconych? Po trzecie, przywódcy organizacji uzyskali bezprecedensowy dostęp do najwyższych szczebli rządowych, wydając co najmniej 8,3 miliona dolarów na lobbowanie wśród ustawodawców i urzędników w USA i Europie. Co to znaczy lobbowanie? 4 urzędników ze Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, przedstawicieli WHO pracowało na zmianę w tych 4 organizacjach, co pomogło im umocnić swoje powiązania polityczne i finansowe w Waszyngtonie i Brukseli. Po piąte, 5. wniosek. Przywódcy 4 organizacji zobowiązali się do zniwelowania luki kapitałowej. Jednak podczas najgorszych fal pandemii kraje o niskich dochodach pozostały bez ratujących życie szczepionek. Haha.
Liderzy 3 z 4 organizacji utrzymywali, że zniesienie ochrony własności intelektualnej nie było konieczne w celu zwiększenia dostaw szczepionek, co zdaniem aktywistów pomogłoby ratować ludzkie życie. A więc na jednym punkcie byli aktywiści, którzy chcieli szczepionek za darmo i żeby pominąć po prostu patenty i tak dalej. Akurat ci liderzy nie. A więc dlaczego? Własność miała należeć do firm farmaceutycznych po co? Żeby firmy zarabiały. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające w biedniejszych krajach, w tym Lekarze Bez Granic, wyraziły niezadowolenie z powodu przekonania, że zdominowane przez Zachód grupy zatrudniające elitarne zespoły ekspertów miałyby pomagać w podejmowaniu decyzji dotyczących życia i śmierci mieszkańców biedniejszych krajów. Napięcia te jeszcze bardziej nasiliły się, gdy Fundacja Gatesa sprzeciwiała się próbom zrzeczenia się praw własności intelektualnej, co krytycy uznali, za ochronę interesów gigantów farmaceutycznych w stosunku do ludzi żyjących w biedniejszych krajach. Więc hipokryzja, słuchajcie, kosmiczna. Cytat. Co sprawia, że Bill Gates ma kwalifikacje do doradzania rządowi USA i doradzania mu, gdzie powinien inwestować te ogromne środki? Pytała Kate Elder, starsza doradczyni do spraw polityki szczepień w kampanii Access Campaign organizacji Lekarze Bez Granic. Wkrótce jednak rządy Stanów Zjednoczonych i Europy zaoferowały w tym czterom grupom własne kluczowe wsparcie. Przy okazji, słuchajcie, kto tu jest na zdjęciu? Oczywiście Bill Gates, oczywiście król po prostu Wielkiej Brytanii i oczywiście premier Kanady Justin Trudeau. Pytanie, co Justin Trudeau zrobił między innymi z protestami kierowców i z ludźmi, którzy ich wspierali finansowo. Jednak, jeszcze raz, wkrótce jednak rządy Stanów Zjednoczonych i Europy zaoferowały tym 4 grupom własne kluczowe wsparcie. Organizacje te wydały co najmniej 8,3 miliona dolarów na lobbying w USA i Unii Europejskiej, zgodnie z analizą ujawnionych informacji o lobbingu. Kiedy wiosną tego roku liderzy CEPI starali się uzupełnić fundusze grupy, wydała ona 50 000 dolarów, częściowo na lobbying, w wysokości 200 milionów dolarów rocznie od rządu USA, jak wynika z dokumentów i wywiadów z pracownikami Kapitolu. A więc kupili kogoś za 50 000, żeby zyskać 200 milionów od rządu USA. Jeszcze pan niejaki Biden rządził wówczas. Zabiegi odniosły skutek. Chociaż starania prezydenta Joe Bidena o dodatkowe 5 miliardów dolarów finansowania międzynarodowych działań administracji w walce z wirusem legły w gruzach w Kongresie, udało mu się przemycić do swojego projektu budżetu 500 milionów dolarów na SEPI. 100 milionów dolarów rocznie przez 5 lat. Pieniądze, które jeszcze nie zostały zatwierdzone, pomogłyby w realizacji tego, co większość ekspertów do spraw zdrowia globalnego uznaje za ważną sprawę, nie tylko ze względów humanitarnych, ale także w zapobieganiu przekształcaniu się biedniejszych krajów w wylęgarnię nowych wariantów wirusa. Większość uważa, że Fundacja Gatesa i inne organizacje zasługują na uznanie nie tylko za swoją pracę na rzecz ratowania życia ludzkiego, ale także za to, że są niemal jedynym podmiotem w mieście. To jest jakieś złe tłumaczenie, nie w mieście, po prostu podmiotem, który ma wystarczające możliwości walki z pandemią. Jednakże rozległe działania polityczne i potęga finansowa tych grup w USA i Europie pomogły im w ukierunkowaniu reakcji międzynarodowej na najważniejsze wydarzenia zdrowotne minionego stulecia, w czasie, gdy rządy były zaskoczone, jak wynika ze śledztwa. Jakie najważniejsze wydarzenia zdrowotne minionego stulecia? Zaszczepić maksymalną liczbę ludzi, jaką się tylko da. Po co zaszczepić? Po to, żeby ich chronić oczywiście przed śmiercią. Śledztwo oparte na ponad 40 wywiadach z amerykańskimi i europejskimi urzędnikami oraz specjalistami do spraw zdrowia globalnego przedstawiło krok
po kroku drogę, jaką przeszła znaczna część międzynarodowej reakcji na pandemię COVID-19 z rządów do nadzorowanego prywatnie globalnego grona ekspertów pozarządowych. Szczegółowo opisano również istotne powiązania finansowe i polityczne, które umożliwiły im osiągnięcie tak dużej władzy na najwyższych szczeblach rządu USA, Komisji Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia. Prywatne ciała, prywatne instytucje otrzymały władzę ponad rządami wszystkich krajów. Urzędnicy, którzy rozmawiali z Politico i Die Welt, to przedstawiciele najwyższych szczebli rządowych w USA i Europie, w tym Agencji Zdrowia. Zachowano im anonimowość, aby mogli szczerze opowiedzieć o tym, jak ich administracje podeszły do międzynarodowej reakcji na COVID-19 i jakie błędy popełniono w trakcie ich urzędowania. Wielu z nich miało bezpośredni kontakt z przedstawicielami 4 globalnych agencji zdrowia. Niektórzy z nich spotykali się z nimi na co dzień. Politico i Die Welt przeanalizowały protokoły ze spotkań, a także tysiące stron dokumentów finansowych i podatkowych, z których wynika, że grupy te wydały prawie 10 miliardów dolarów od 2020 roku, tyle samo, ile wiodąca amerykańska agencja odpowiedzialna za walkę z COVID-19 za granicą. Jest to jedno z pierwszych kompleksowych zestawień wydatków globalnych organizacji ochrony zdrowia na globalną walkę z pandemią. I tutaj, kochani, no wydawałoby się, no ale w porządku, no przy 10 miliardów wydali, żeby po nas tylko chronić. Gdzie te pieniądze poszły? Te pieniądze poszły przede wszystkim, kochani, do różnego rodzaju gazet, czyli do mediów, do rozgłośni radiowych, do telewizorni na całym świecie, do dziennikarzy, którzy mieli promować szczepienia i tak dalej i budzić paniczkę, do wielu celebrytów, w Polsce również, którym zapłacono i to solidnie, za to, żeby po prostu namawiali ludzi do szczepień i tak dalej, i tak dalej. A więc gdzie te w rezultacie pieniądze poszły? Poszły do firm farmaceutycznych. Obecnie krytycy podnoszą poważne kwestie dotyczące sprawiedliwości i skuteczności działań grupy w odpowiedzi na pandemię oraz poważnych ograniczeń wynikających z powierzenia działań w odpowiedzi na pandemię grupom niepodlegającym wyborom i finansowanym ze środków prywatnych. Chodzi o to, że te grupy, 4 te grupy, kompletnie nie odpowiadają za nic, kompletnie za nic. Cytat. Myślę, że powinniśmy być głęboko zaniepokojeni, powiedział Lawrence Gostin, profesor Uniwersytetu Georgetown, specjalizujący się w prawie zdrowia publicznego. Dalsza część cytatu. Mówiąc wprost, pieniądze dają wpływy, a to najgorszy rodzaj wpływu. Nie tylko dlatego, że to pieniądze, choć to ważne, bo pieniądze nie powinny dyktować polityki, ale także dlatego, że to preferencyjny dostęp za zamkniętymi drzwiami. Gostin stwierdził, że taka władza, nawet jeśli opiera się na dobrych intencjach i doświadczeniu, jest antydemokratyczna, ponieważ jest niezwykle nieprzejrzysta oraz pozostawia w tyle zwykłych ludzi, społeczności i społeczeństwo obywatelskie. Chociaż w światowej reakcji na COVID-19 uczestniczyły dziesiątki organizacji zajmujących się zdrowiem na świecie, śledztwo Politico i Die Welt skupiło się na tych 4 organizacjach ze względu na ich wzajemne powiązania. Zarówno Gavi, jak i CEPI otrzymały finansowanie zalążkowe od fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz dlatego, że wspólnie odegrały kluczową rolę w doradzaniu rządom i WHO, Światowej Organizacji Zdrowia. WHO odegrało kluczową rolę w dojściu tych grup do władzy. Prywatne instytucje otrzymały ogromną władzę na całym świecie. Wszystkie miały długoletnie powiązania z globalną organizacją zdrowia publicznego. Zarządy CEPI i Gavi mają specjalnie wyznaczonego przedstawiciela WHO. Istnieje również mechanizm drzwi obrotowych między zatrudnieniem w grupach a pracą dla WHO. Byli pracownicy WHO pracują obecnie w Fundacji Gatesa i CEPI. Niektórzy, jak Chris Wolf, zastępca dyrektora do spraw partnerstw krajowych Fundacji Gatesa, zajmują ważne stanowiska.
Wpływy tych grup WHO w dużej mierze wynikają po prostu z pieniędzy. Od początku pandemii w 2020 roku Fundacja Gatesa, Gavi i Wellcome Trust przekazały WHO łącznie ponad 1,4 miliarda dolarów. Znacznie więcej niż większość innych oficjalnych państw członkowskich, w tym Stany Zjednoczone i Komisja Europejska, według danych udostępnionych przez WHO. Cytat. Trzeba pamiętać, że współpracując z Fundacją Gatesa, tak naprawdę współpracuje się z innym dużym krajem, biorąc pod uwagę jego darowizny na rzecz globalnych organizacji zajmujących się zdrowiem, powiedział były wysokie rangą urzędnik amerykańskiej służby zdrowia. Współpracując ściśle z WHO, 4 grupy odegrały kluczową rolę w stworzeniu inicjatywy znanej jako Akcelerator Dostępu do Narzędzi Walki z COVID, ACT-A. Akcelerator dostępu do narzędzi do walki z COVID, która koncentrowała się na zabezpieczaniu i dostarczaniu testów, leków i dawek szczepionek do krajów o niskich, średnich dochodach na całym świecie. COVAX, specjalne konsorcjum prowadzone przez Gavi, CEPI i UNICEF, jest filarem inicjatywy tego akceleratora dostępu w zakresie szczepień. Jednak ACT-A, akcelerator, nie osiągnęła celów na 2021 rok na wszystkich 3 frontach dotyczących testowania, dystrybucji szczepionek i leczenia, zgodnie z niezależną analizą przeprowadzoną przez Dalberg Global Development Advisors, firmę doradczą z siedzibą w Nowym Jorku. Zespół do spraw diagnostyki ACT-A, czyli tego akceleratora, postawił sobie za cel udostępnienie 500 milionów testów krajom o niskich, średnich dochodach do połowy 2021 roku. Uwaga, kochani, może już nie pamiętacie, ale były takie testy, PCA chyba, jak dobrze pamiętam, gdzie twórca tych testów mówił wyraźnie, że się te testy kompletnie nie nadają do diagnozowania wirusów, w tym COVID-19. Wtykano te patyki w nos różnym ludziom, wielu sportowców. Ja przyznam się, że gdyby ktoś mi na siłę usiłował to zrobić i gdybym miał możliwość niezwiązaną, bym mi rok, to po prostu znokautowałbym człowieka, który mi wsadza tego patyka do nosa. Autentycznie wam mówię z pełną odpowiedzialnością. Znokautowałbym go. Warunek, tylko musiałbym mieć wolne ręce. Bo do tego się to wszystko sprowadzało. Według raportu do czerwca 2021 roku zakupiono zaledwie 84 miliony testów, co stanowi zaledwie 16% założonego celu. Zespół do spraw terapii pierwotnej postawił sobie za cel dostarczenie 245 milionów terapii krajom o niskich i średnich dochodach do 2021 roku, ale później zmienił cel na 100 milionów nowych terapii do końca 2021 roku. Do czerwca tego roku zespół do spraw terapii przydzielił jedynie około 1,8 miliona terapii. Celem programu COVAX było dostarczenie 2 miliardów dawek szczepionki do końca 2021 roku. Do września tego roku, 2021, dostarczono jednak zaledwie 319 milionów dawek. Chociaż program COVAX znacznie przyspieszył dostawy dawek pod koniec 2021 i w 2022 roku, rządy borykają się z problemem dostarczenia szczepionek. Chwała Bogu. Według Africa CDC w sierpniu 2022 roku zaszczepionych było zaledwie około 20% Afrykanów. Odsetek ten jest niebezpiecznie niski. Liderzy grup twierdzą, że nie udało im się osiągnąć swoich celów głównie dlatego, że bogate rządy krajów zachodnich ociągały się z udostępnieniem ogromnych transz szczepionek i leków niezbędnych do ochrony świata. Ochrona świata! A może chodziło o wyludnienie Afryki?
Grupy twierdzą, że były kluczowym głosem w walce o cierpienie i potrzeby biedniejszych krajów, bez czego postęp mógłby być znacznie wolniejszy. I jeszcze raz cytat z Lawrence'a Gostina. Mówiąc wprost, pieniądze dają wpływy, a to najgorszy rodzaj wpływu. Nie tylko dlatego, że to pieniądze, ale także dlatego, że to preferencyjny dostęp za zamkniętymi drzwiami. Fundacja Gatesa skupiła się na wspieraniu globalnej reakcji, która zapewniłaby krajom o niskich i średnich dochodach przystępny cenowo i równy dostęp do najlepszych dostępnych danych i narzędzi niezbędnych do walki z kryzysem, powiedział w oświadczeniu Mark Sussman, dyrektor generalny Fundacji Gatesa. W niektórych obszarach odnieślibyśmy sukcesy. W najważniejszej kwestii równego dostępu do szczepionek świat jako całość poniósł porażkę, ponieważ kraje o wysokich dochodach początkowo zmonopolizowały kolejne dostawy. Fundacja odmówiła udzielenia komentarza Gatesowi. W wywiadzie, odnosząc się do trudności w terminowym dostarczeniu dawek szczepionek do krajów o niskich i średnich dochodach, Seth Berkley, dyrektor generalny Gavi, stwierdził, że organizacja faktycznie zrealizowała jeden ze swoich pierwotnych celów, jakim było dostarczenie 950 milionów dawek do krajów o niskich dochodach do końca 2021 roku, mimo że nie udało jej się zrealizować jednej z pierwotnych obietnic dotyczących dystrybucji 2 miliardów dawek. COVAX dostarczył 950 milionów dawek do stycznia 2022 roku. Ktoś te szczepionki wyprodukował, wziął ogromne pieniądze. Nieprzebadane, kompletnie nieprzebadane. Gdzie u nas w Polsce się mówi, że są bezpieczne, przebadane pod każdym względem. Bzdury nad bzdurami. Ci ludzie, którzy to mówili, ci profesorowie medycyny, znane nazwiska, powinni ponieść odpowiedzialność. Bardzo łatwo jest siedzieć z boku i krytykować to, co robimy. Musimy być sprawiedliwie oceniani na podstawie działań, które podjęliśmy w danym momencie z uwzględnieniem wiedzy, jaką wówczas posiadaliśmy, powiedział Berkeley. Rzecznik SEPI ujął to następująco. Chociaż możemy wiele poprawić, byłoby nieścisłe zrzucać całą winę za niepowodzenie globalnej reakcji na te same organizacje, które zrobiły więcej niż ktokolwiek inny, aby spróbować rozwiązać problemy związane z dostawami szczepionek i nierównościami. Więcej zrobiły. W jakim kierunku, w jakim celu? Wyzwaniem, przed którym stanęliśmy, była konieczność zapewnienia dostępu do szczepionek biednym krajom w momencie, gdy firmy były w stanie sprzedawać obiecujące produkty tym, którzy zaoferowali najwyższą cenę, powiedział rzecznik. Jeremy Farrar, dyrektor Wellcome Trust, wyraził podobną opinię. Kompleksowe przygotowanie, reagowanie na pandemię wymaga takiego finansowania i współpracy międzynarodowej, jakie mogą zapewnić tylko rządy, powiedział. Farrar bronił jednak partnerstwa ACT-A, nazywając tego akceleratora, nazywając je najlepszym mechanizmem, jaki dysponujemy, aby dostarczać ratujące życie narzędzia do walki z COVID na całym świecie. Słuchajcie, nie chcę już tego czytać dalej. W każdym razie tu pewne fragmenty okazało się. Śledztwo Politico i Die Welt wykazało jednak, że struktura ACT-A, czyli tego akceleratora, którego zadaniem było przyspieszanie produkcji dystrybucji szczepionek, ograniczała odpowiedzialność. Przedstawiciele ACT-A ustalali priorytety finansowania i prowadzili kampanię na rzecz darowizn. Jednakże pieniądze w sumie 23 miliardy dolarów trafiły bezpośrednio do podmiotów zaangażowanych w inicjatywę, takich jak Gavi i SEPI. Chociaż strona internetowa ACT-A śledzi, ile pieniędzy zebrano, niemal niemożliwe jest dokładne określenie, gdzie one trafiły. Na podstawie indywidualnej bazy danych COVID-19 każdej organizacji nie jest możliwe dokładne określenie, jak grupy te wydały środki zebrane w ramach ACT-A. Trudno jest również określić na podstawie danych dotyczących dotacji i inwestycji organizacji, ile konkretnie przekazały one na programy ACT-A, akcelerację, przyspieszenie szczepionek. Na przykład
przepraszam, organizacje nie używają terminu Act A ani podobnej terminologii w opisach swoich dotacji i inwestycji. Teoretycznie uważam, że to był świetny pomysł, powiedziała Gail Smith, która w zeszłym roku kierowała globalną reakcją Departamentu Stanu USA na rzecz COVID-19, odnosząc się do Act A. Kwestionowała jednak jego odpowiedzialność. W praktyce nie było jednego dyrektora, powiedziała Smith. To jest szefem całego tego przedsięwzięcia. W tak globalnym kryzysie musimy być w stanie jak najszybciej dostarczyć środki zaradcze wszystkim, wszędzie. Bruce Aylward, koordynujący pracę ACE Act Accelerator WHO, powiedział, że Act A został celowo utworzony z wykorzystaniem zdecentralizowanej struktury, aby ograniczyć biurokrację. Dodał, że każda agencja odpowiada za własną księgowość i bezpośrednio zawiera umowy z darczyńcami. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, artykuł po prostu jest bardzo, bardzo obszerny. Będziecie chcieli przeczytać go do końca, to zapoznacie się. Jeszcze tylko takie krótkie jakieś cytaty. Nikt tak naprawdę nie pociąga tych aktorów do odpowiedzialności. A to oni tak naprawdę kształtują naszą zdolność reagowania na pandemię. Sophie Harman, profesor polityki międzynarodowej, Queen Mary University of London. Co tu jeszcze można dodać? Kochani, zamykam w tej chwili no właśnie, 4 organizacje, które niby rzucały koła ratunkowe i tak dalej, i tak dalej. Zatrzymujesz udostępnienie. I teraz pora na wyciągnięcie pewnych wniosków. Ja wiem, że ten artykuł był dość trudny, obszerny, pełen takich pewnych nazw, jakichś takich pojęć, ale wnioski są bardzo proste. Pod egidą Billa Gatesa były 3 organizacje, z którymi Fundacja Melindy i Billa Gatesa współpracowały. Były dostarczane do nich pieniądze na rozpoczęcie biznesu całego, a później zaczęła się akcja i ta cała sprawa rozpoczęła się jeszcze przed pandemią. To jak to jest? Nie ma pandemii, a już są przygotowania do pandemii. Bo ktoś tam był jasnowidzem, Bogiem, który wiedział, że pandemia wybuchnie. Przecież pan Gates bardzo często ogłaszał, że będą takie pandemie, w którym roku i tak dalej, i tak dalej. Na jakiej podstawie? Na podstawie jakichś algorytmów? Określano nawet, gdzie wybuchnie to? Grubymi nićmi, bardzo grubymi nićmi szyte. W Polsce to kosztowało, to szycie, ponad 200, około 250 tysięcy ponadwymiarowych zgonów. Odeszli nasi bliscy, odeszli nasi znajomi. Masa tego. Przepraszam. Do dzisiaj skutki są. Mówiłem o naglicy i ta naglica nadal jest. Umierają nadal młodzi ludzie. Zaszczepiano pod przymusem żołnierzy, policjantów, strażaków. Ilu z nich odeszło? Pod przymusem? Ja wiem, że ludzie mieli, jedni nie wiedzieli, drudzy mieli kredyty, bali się utraty pracy i tak dalej, i tak dalej. W tym COVID-zie rozmawiam z wieloma ludźmi na różnych szkoleniach, bo myśmy robili szkolenia, chociaż nie wolno było, ale robiliśmy to. I przychodzili do mnie ludzie, pytali, zwłaszcza byli to nauczyciele. Janusz, ale co my mamy robić? Ja mówię, po prostu nie zgadzajcie się. No ale jak dyrektor każe? To niech da ci po prostu papier na to. Niech napisze pan dyrektor szkoły, że proszę się zaszczepić, bo żądajcie papieru, na jakiej podstawie macie się zaszczepić. Bo co, bo ktoś każe? Tak samo było w wojsku, bo dowódca kazał? W straży pożarnej, bo szef jakiejś tam jednostki kazał? Na jakiej podstawie? Proszę mi dać papier.
Z tym papierem można pójść do sądu pracy i wszędzie i wygrać sprawy i walczyć o odszkodowania. W najgorszym wypadku być może nas by zwolniono. Ja przynajmniej, kochani, mam taką naturę, że tak bym zrobił. Poważnie wam mówię. To nie dlatego, że jestem teraz emerytem, bo po prostu dostałbym wścieklicy, jak mnie znają, jak znali mnie w miejscu mojej pracy w Ełku, w szkole podstawowej numer 2, gdzie byłem przez 6 lat dyrektorem, to wiedzą doskonale, że takie rzeczy by nie przeszły. I bym nie zmuszał nauczycieli do noszenia szmat na twarzach, które przed niczym nie chronią. Kochani, trzeba naprawdę wyciągnąć wnioski. Teraz dopiero wychodzą różne kwiatki, o których wielu z nas już wcześniej domyślało się. Niektórzy wiedzieli, że to szyte naprawdę grubymi nićmi. Że to była ściema potworna. Nie sam COVID, nie sam wirus, bo on istnieje. Ale były środki na to, żeby inaczej postąpić. Nie, nie, nie. Wiadomo, że firmy farmaceutyczne musiały zarobić na tym. I koniec, kropka. I chodziło o to, żeby również zdobyć władzę na całym świecie. Bo powstały 3 organizacje, które pomogły głównej organizacji. Opanowano WHO, opanowano rządy, wpływy, amerykańska administracja, administracje wielu innych krajów i tak dalej, i tak dalej. Skąd się na przykład wzięły też pieniądze, na przykład w Polsce, na tak zwaną pomoc, tarczę ochronną dla przedsiębiorców, dla hotelarzy, dla restauratorów i tak dalej, dla teatrów. Pozamykane było wszystko. Pamiętam, kiedyś w Krakowie musiałem być, jeść nam się potwornie chciało. Widziałem knajpeczkę malutką, puk, puk. Proszę Państwa, nie możemy was wpuścić. Nie możemy was wpuścić, bo zaraz przyjdzie policja z sanepidem, będziemy mieli problemy. No to jedliśmy, przepraszam, jak psy, bo wyniesiono nam po prostu gorące pyzy czy coś takiego i na ulicy żeśmy jedli. Stojąc w większej grupie bez żadnych szmat, bo gdyby nad policja przyszła, co powiedzielibyśmy, może poczęstujecie się, chłopaki. Dowody, proszę bardzo, ale dowód proszę wziąć. Dlaczego nie macie rękawiczek gumowych? Przecież zarazicie mój dowód i później przeniesiecie wirusa na mnie. Kochani, przestać się trzeba bać, bo coś jeszcze nie skończyło. Naprawdę się nie skończyło. To była próba generalna. Co jeszcze będą próbowali wykręcić? Nie wiemy. Niektórzy może się domyślają, ale dzisiaj nasze zadanie to jest zdobyć wiedzę, ma wzrosnąć nasza świadomość i przestać się w końcu bać. Kochani, tym kończę, bo i tak to było przydługie. Dziękuję za to, że jesteście na tym kanale, za to, że on rośnie, za to, że pojawiają się lajki, że są nowe subskrypcje i wierzę w to, że dzielicie się tymi linkami, tą wiedzą ze swoimi znajomymi, bliskimi. Proszę was o to, bo to jest nasz wspólny, to jest nasza szczepionka. To jest nasza prawdziwa szczepionka. Trzymajcie się, do następnego nagrania. Papatki.